Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny produkt TP-Linka, a jest on o tyle interesujący, że być może wielu z Was pomoże rozwiązać coraz bardziej powszechny problem braku wystarczającej ilości portów LAN w sieci lokalnej. Mianowicie posiadamy coraz więcej urządzeń, takich jak czy telewizory, czy laptopy, czy komputery stacjonarne, kamery do monitoringu, jak również boksy telewizyjne, albo inne urządzenia, które korzystają z portów Ethernet. Tych portów najczęściej w routerach jest maksymalnie 4 w sieci lokalnej i po przekroczeniu tej liczby, o co nie trudno, nawet niezbyt zaawansowani użytkownicy mogą mieć problem pod tytułem nie mam gdzie podłączyć kolejnego kabla ethernetowego. Takie urządzenie jest rozwiązaniem na te bolączki, problemy, remedium. Jest to dzisiaj 8-portowy, gigabitowy switch, przełącznik i to wspierający tryb PoE, czyli zasila urządzenia poprzez kable ethernetowe. Dodatkowo jest jeszcze urządzeniem zarządzalnym, czyli zasila urządzenia, może nim zarządzać, ma sporo portów, dobrą jakość wykonania i przystępną cenę. Nie przedłużając, przejdźmy do materiału. TP-Link z modelem SG108PE. Zacznijmy może od ceny. Ona kształtuje się na poziomie nieco ponad 300 zł. Jest to, myślę, że bardzo dobrze wycenione urządzenie. Oferuje bardzo wiele jak za tą kwotę. Nie jest to urządzenie już z tych najbardziej podstawowych, wręcz przeciwnie, z bardziej zaawansowanych, ale łatwo zarządzalne. Większość z Was powinna sobie z tym bez problemu poradzić. Tutaj mamy co prawda informację, że jest to business solution, bo rzeczywiście już do małych firm SOHO czy do dużych domów można używać tego typu sprzętu. Można go używać też do mieszkań, jeżeli mamy dużo urządzeń, więc tak naprawdę ten sprzęt jest dla każdego, niekoniecznie dla profesjonalistów i raczej profesjonaliści też używają nieco lepszego sprzętu i z jeszcze wyższej półki, ale nawet w małych firmach spokojnie ten sprzęt powinien sobie poradzić. Ja dzisiaj będę rozpatrywał ten sprzęt pod kątem zastosowań domowych. Słuchajcie, główne cechy mamy na pierwszej stronie. 4 porty PoE. PoE jest to standard zasilania urządzeń tylko za pomocą kabla ethernetowego, czyli jak mamy kamerę internetową, access point gdzieś na dachu, na strychu, albo kilka kamer internetowych zamontowanych wokół domu, to możemy je zasilić tylko z kabla ethernetowego i tutaj mamy takie porty 4 do 64 W mogą dostarczyć łącznie. Mamy, jeżeli dobrze pamiętam, to po 15 W każdy praktycznie może, natomiast 2 z nich chyba nawet do 30 W w tym wyższym standardzie, no ale limit łączny mamy 64 W na te urządzenia. Jeżeli podłączymy urządzenie, które za dużo pobiera, to w zależności od tego, na którym porcie będzie, od 4 portu urządzenia będą wycinane, aby nie przeciążyć switcha. Mamy VLANa, czyli takie wirtualne sieci możemy sobie tutaj wydzielić. Na przykład, nie wiem, 2-3 porty są w jednej sieci, w drugiej sieci są inne porty. Mamy też funkcję, słuchajcie, PoE Auto Recovery, czyli w przypadku, gdyby któreś z urządzeń tych zasilanych przez PoE przestało odpowiadać, to switch je automatycznie zresetuje i spowoduje, że zaczną ponownie działać. Oczywiście mamy inne funkcjonalności jak Quality of Service, optymalizacja, żeby to wszystko dobrze działało. Cichy jest według producenta to urządzenie. No i oczywiście mamy wytrzymałą metalową obudowę. Tyle na pierwszej stronie. Z boku mamy jeszcze kilka parametrów, nie wiem, czy to będzie teraz widać. Tak, mamy informację, że mamy 8 gigabitowych portów, oczywiście kompatybilnych w dół do 100 i do 10 megabitów, w tym 4 porty właśnie z funkcją zasilania urządzeń. Słuchajcie, z takich informacji bardziej praktycznych nie musimy używać tutaj kabli crossowanych, to też jest duży plus tego urządzenia. On jest zarządzalny, ten router, to też jest dla niektórych ważna funkcjonalność. Na pewno rozszerza możliwości tego sprzętu, ale tak jak powiedziałem, również nie musimy używać crossowanych kabli, czyli takich specjalnie przygotowanych. Każdy zwykły kabel ethernetowy tutaj będzie automatycznie rozpoznany i odpowiednio crossowany wewnętrznie, programowo.
To jest duży plus tego typu urządzeń, jeżeli posiadają taką funkcjonalność. I tutaj mamy przykładowe podłączenie internet do routera, a router switch do tego właśnie routera i dalej rozdziela sygnał. Na pierwszych 4 portach może być to telefonia IP, kamery IP, access pointy. Te urządzenia, jeżeli pobierają do 30 W, a najczęściej około 15 pobierają, to możemy na tych 4 portach podłączyć i zasilać, a 4 pozostałe porty pozostają na desktopy albo inne urządzenia ethernetowe, jakieś boxy telewizyjne, które z funkcji PoE nie korzystają. Mamy tam funkcjonalność, o której mówiłem jeszcze, VLAN, czyli jakby wirtualne sieci, PoE, właśnie auto recovery, czyli odzyskiwanie jakby tych urządzeń, które przestały działać. Cicho pracuje, quality of service też jest, w zasadzie wszystko, co od tego typu sprzętów się wymaga. Jeżeli ktoś chciałby konkretnie funkcjonalności, to tutaj trochę więcej technikaliów mamy. Właśnie 8 tych portów, RJ45 do 1 gigabita. PoE jest na portach 1 do 4. Tutaj są protokoły wspierane i łącznie jest to właśnie 64 W, ale dla wszystkich urządzeń. Maksymalnie, bo wspiera też PoE+, 30 W na jeden port, ale wtedy pamiętajcie, zawsze musimy się zmieścić w limicie 64 W, czyli tak naprawdę 2 PoE+, bądź 4 PoE, urządzenia po 15 W, nieco ponad 15 W możemy podłączyć. 16 gigabitów na sekundę to jest jakby wydajność tego przełączania. Mamy też możliwość instalacji na ścianie. To, co zapewne niektórzy z Was zapytają, to wersja sprzętowa. Ja mam wersję sprzętową 5.0. Urządzenie chyba zostało zaprezentowane około 4 lat temu na rynku. Teraz mamy już wersję 5. Jak widać, producent ciągle poprawia właściwości urządzenia, optymalizuje je, ale jest na tyle udane, że ciągle jest produkowane. Teraz mamy, tak jak powiedziałem, wersję 5, przynajmniej ja taką dostałem, i mamy również informacje tutaj w kilku językach o tym, jakie to jest urządzenie i o jego głównych funkcjonalnościach. TP-Link jest oczywiście firmą chińską, natomiast ja mam z polskiej dystrybucji ten sprzęt, a więc nie przedłużając, przejdźmy do unboxingu. Brawo producent za tekturowe opakowanie, ekologiczne. W środku również ekologiczna tekturka. Sam sprzęt, słuchajcie, instrukcja krótka i spory zasilacz, słuchajcie. Zasilacz jest rzeczywiście duży. Pobór urządzenia, bo o tym Wam nie mówiłem, jeżeli dobrze pamiętam, około 5 W samo urządzenie, więc jest energooszczędne, chyba że będziemy używać, słuchajcie, tego zasilania PoE, no to wtedy już możemy mówić o tutaj poziomie 70 W i zaraz zobaczymy zresztą, jakie parametry oferuje ten zasilacz. Tak, mamy tutaj właśnie 70 W na wyjściu, czyli rzeczywiście około 5 W pobierać może, nawet niecałe 5 W to urządzenie, a samo z siebie a 64 W są zarezerwowane dla urządzeń PoE. No i z tego powodu właśnie ten zasilacz jest, słuchajcie, taki, a nie inny, nie jest mniejszy. Jeżeli chodzi o sam kabel, no to w zasadzie jak do komputera już, ale to jest normalne. Samo urządzenie jest wykonane z metalu, więc jeżeli chodzi o jakość, to tutaj nie można mieć żadnych zastrzeżeń. W zestawie otrzymujemy jeszcze gumeczki, możemy je tutaj przykleić albo zamontować na ścianie. Urządzenie, mamy wersję sprzętową 5.0, pobór mocy do 70 W, jeżeli skorzystamy z urządzeń PoE. Przypominam, 64 W maksymalnie. Samo urządzenie pobiera jedynie około 5 W, więc relatywnie niewiele. Mamy dwie diody, jedna jest od zasilania, druga od PoE właśnie, czyli zasilania urządzeń. Łącznie 8 portów, 4 tutaj mamy potwierdzone, pierwsze 4 to są PoE, zasilanie urządzeń i priorytety. Najważniejszy jest ten pierwszy port, najmniej istotny 4 i stąd będzie od końca redukowana ewentualnie lista urządzeń, jeżeli przekroczymy maksymalną moc 64 W.
Mamy też informację, że przy zwykłych portach dioda na zielono świeci przy 1 gigabicie, na żółto przy 10 bądź 100 megabitach. Miga to aktywność, prawy LED to jest od 1 do 4 4 porty PoE, jeżeli są wykorzystywane, a jeżeli migają, to znaczy, że coś jest nie tak. Więc jest nawet opisane to na sprzęcie samym. Mamy też nazwę modelu i oczywiście otwór do resetowania. Tutaj z boku mamy otwory do wentylacji i miejsce na blokadę na linkę Kensingtona, żeby nikt nam tego urządzenia nie mógł ukraść, jeżeli go zamontujemy gdzieś poza naszym wzrokiem. Wygląda całkiem schludnie. Aha, tutaj jest jeszcze, słuchajcie, port zasilania oczywiście. Natomiast wygląd jest dosyć estetyczny, ale w tego typu sprzętach nie chodzi o wygląd, a o funkcjonalność właśnie. Podsumowując i reasumując materiał, ze swojej strony mogę polecić TP-Linka z tym właśnie modelem TL SG108PE. Nie jest to może najtańszy sprzęt, ale oferuje bardzo wiele jak za kwotę, jaką kosztuje. Świetna jakość wykonania, duża funkcjonalność i niski power prądu to według mnie największe zalety tego urządzenia. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest to, że jest to switch w pełni zarządzalny. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz udostępnianie materiału, a także subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego jeszcze nie zrobiliście, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Tutaj na końcu będziecie mieli jeszcze zaraz materiały o innych urządzeniach TP-Linka, które warto obejrzeć. Hej, hej, do kolejnego wideo.